Cześć, witam Was serdecznie, tu kanał Innymi Oczami i Paulina z tej strony. Witam Was, kochani, po długiej przerwie. Dużo się działo w tym momencie, kiedy mnie nie było tu na kanale, ponieważ skupialiśmy się na tym, co się dzieje tutaj wokół nas i w ogóle. Przede wszystkim na tym, żeby Kacper sobie jakoś tam naradził i przede wszystkim, tak jak w ostatnim vlogu mówiłam, zakończyliśmy terapię autyzmu. Na razie póki co cele, które wyznaczyliśmy sobie, zostały wykonane w jakimś mniejszym lub większym stopniu. Tak jak mówiłam wcześniej, było tutaj zamierzone, żeby Kacper z nami chodził do sklepu. Na razie, póki co, robimy to bardzo rzadko z nim, ponieważ jeszcze jest taka nutka niepewności, że będzie brać milion różnych niezdrowych rzeczy ze sobą do domu, więc stwierdziliśmy, że raz za kiedy pozwolimy mu pójść z nami do sklepu i uczymy go w ten sposób ograniczać jego takie zachcianki. Ostatnio byliśmy z nim na takim wyjściu, ponieważ teraz został zakończony rok szkolny, dokładnie 5 lipca, tutaj na terenie północnej Westfalii. No i powiem Wam szczerze, że Kacper przyniósł bardzo ładne świadectwo. Jest to świadectwo w szkole specjalnej opisowe, tam nie ma ocen, ale jeśli porównam sobie poprzednie lata, które były i jego stopień koncentracji na zajęciach, to jest po prostu dzień do nocy i co cieszy, potrafi zrobić zadania od początku do końca, co było w poprzednich latach niemożliwe, ponieważ skupiał się 5 minut, 10 minut, 15 minut. Gdzieś ta koncentracja jeszcze szwankowała, ale teraz już pomaga mu oczywiście licznik czasu, tak zwane time time'a, w jakim czasie ma zostać wykonane zadanie. Kiedy potrzebuje przerwy, potrafi powiedzieć po prostu nawet na mówiku, że potrzebuje przerwy i oczywiście zgodnie ze swoimi potrzebami ją wykorzystać. Co się nowego pojawiło, to że Kacper, nie wiem czy widzieliście na jednym shorcie, czy obserwujecie na Instagramie, że Kacper już przepisuje z kart do komunikacji słowa, no i stara się je wykorzystać w codzienności. W klasie robi to dzień w dzień i powiem Wam szczerze, że te nowe słownictwo, które zapisuje sobie właśnie na mówiku, bo już wszystkie litery zna, no to on stara się je wykorzystywać czynnie. Co najważniejsze, Kacper zrobił się bardzo komunikatywny w stosunku do swoich rówieśników, zaczyna z nimi się kontaktować, czy nawet się z nimi bawić. Nie, że to jest zabawa bierna, tylko po prostu próbuje w jakiś sposób do nich dotrzeć, czy nawet do dorosłych. Także jeśli potrzebuje pomocy, stara się sobie zaufać, że nie tylko jest on sam, ale również, że są inni, którzy mogą mu pomóc, więc to zauważa. Na zajęciach uczestniczy bardzo aktywnie teraz, czego nie było można się spodziewać w poprzednich latach. Poprzednie lata były dla niego też stresujące i wydaje mi się, że to jest ten właśnie moment, gdzie on ma ogromny skok rozwojowy i zauważyliśmy to właśnie, jak z nim wychodzimy gdziekolwiek, że on jest więcej taki elastyczny, czy nawet plastyczny, można powiedzieć, o tyle, że godzi się na różnego rodzaju alternatywy, czy nawet jak się mu coś powie, tu nie możemy być dłużej, bo to jest zepsute, albo coś tam, to on to od razu powtarza jakby. Powiedzielibyście, że to jest rodzaju echolalia, to co do niego mówimy, ale wydaje mi się, że on się w ten sposób uczy mowy i stara się później wykorzystywać to w stosunku do nas.
i te słowa już używa w sposób czynny. Jeszcze wypowiedzi jego są na tyle zrozumiałe dla nas, co niezrozumiałe dla kogoś zupełnie obcego, więc Mówik mu bardzo w tym pomaga. Na razie się obraca w naszym gronie, wiadomo, czy w gronie szkolnym, to wszyscy na tyle, na ile go zdążyli poznać, czy spędzają z nim czas codziennie, to wiedzą, o co mu chodzi. Także jest to jakiś już duży plus. Jeśli on czuje, że nie umie wypowiedzieć danego słowa, to po prostu stara się mówić przez Mówik. I jest to nie tyle rzecz taka, że on po prostu stosował Mówik wcześniej do stymulacji własnej, czy powtarzał dane jakieś słowo ze względu na dźwięki tego słowa, czy do stymulowania się. On teraz po prostu używa to w sposób docelowy. Co fajne jest, nawet na zajęciach wychowania fizycznego stał się bardzo aktywny. Już na lekcji pływania odrywa nogi od dna, wiadomo, z pomocami do pływania typu jakieś dmuchańce i tak dalej, czy nawet ten makaron taki wodny, jak się to mówi. Nie wiem, jak się to po polsku nazywa, taka rurka z pianki i on się jej trzymie, także jest to jakiś znak, że już jest plus, ponieważ na sanatorium jeszcze nóg od dna nie chciał odrywać, bo po prostu się tego bał. Jeśli chodzi o takie rzeczy typu wspinanie się do góry po jakichś tam linkach i tak dalej, żeby dojść do zjeżdżalni, drabinki, tego typu sprawy, to po prostu już nie ma problemu. Jest na tyle odważny i sprawny, że umie się wspiąć. Gorzej trochę z zejściem na dół, ale wiem, że on przykładowo, jeśli chodzi o zjeżdżanie, to robi to specjalnie, zostaje na górze no i tak patrzę, czy przyjdę po niego, czy nie. Ale wiem, że po prostu zjedzie, bo ostatnio zjechał bez problemu. Jeszcze jakieś 2 miesiące temu musiałam po niego pochodzić do góry, ale jakoś udaje się go ściągnąć na dół. Wiadomo, przy trudniejszych rzeczach potrzebuje pomocy, ale to już jest kolejny plus. Także dużo się w tym momencie zadziało pod tym względem. Jeśli chodzi o jedzenie, stał się o tyle elastyczny, że na przykład jak mu coś damy, to chce próbować nowych rzeczy, spróbuje, jeśli mu nie smakuje, no to weźmie sobie coś innego. Także on na tyle się stał taki świadomy tego, co chce też jeść i w jaki sposób. Ale co zdziwiło mnie, że nawet jak się wymiesza coś, jakąś potrawę i tak dalej, to zje to wszystko razem. To też mnie bardzo cieszy. I powiem Wam szczerze, mamy nowego członka rodziny. Od 4 tygodni, można powiedzieć, mamy tutaj kotka, nazywa się Mani. Jest to brytyjski krótkowłosy kot, także no, jeśli chodzi o samego kotka, to pokażę Wam w następnym vlogu. Taki króciutki, jak coś nakręcę, pokażę Wam jak to wygląda tutaj z nim i tak dalej, ale chciałam Wam teraz na razie opowiedzieć, skupić się na tym vlogu, że opowiedziałam Wam o Kacprze. Jeśli chodzi o samego kotka i Kacpra, to się dość dobrze dogadują na samym początku. Kacper był otwarty na to, żeby sprowadzić kota do domu, bo pokazałam mu zdjęcia i w ogóle i chciał po niego jechać, ale później z początku, jak kot usiadł na jego miejsce na kanapie, no to Kacper się odsuwał, jeszcze nie pozwalał mu dochodzić do siebie, ale już potem zaczynał się taki przełom, że już Kacper zaczynał go powoli głaskać, pozwolił mu siedzieć obok siebie, teraz mu pozwala wskakiwać przez jego biurko na okno, bo lubi sobie na oknie u niego posiedzieć też. Jest ten kotek bardzo rodzinny, Kacper wie, że on mu nic nie zrobi, albo
przykładowo Kacper coś sobie je na kanapie, a kotek też chciałby to zjeść, a Kacper tego tak delikatnie zepchnie na podłogę, że nie może i tak dalej, także bez problemu się dogadują. Próbuję się też trochę z nim bawić, no ale to są takie chwilowe momenty, ponieważ jak jest za dużo tego wszystkiego, tych emocji, to potem Kacper zaczyna przekraczać po prostu swoje granice, nasze i kota, i dzieją się niefajne rzeczy i jest tego po prostu za dużo i trzeba go hamować. Także no, tak to mniej więcej wygląda relacja z kotem. I jeśli chodzi na sam koniec relacja kota i chomika, to powiem Wam szczerze, kot siedzi na klatce, obserwuje chomika, ale żeby go wypuścić, chomika na Boba na mieszkanie, to już tego nie robię po prostu, bo wiem, że kot może go złapać albo zadusić i coś takiego. To już wolę go, żeby w klatce obserwował, a jak coś, to po prostu tylko na rękach, żeby go zobaczył, ale tak nie pozwalam, żeby go w ogóle tam gdzieś dotykał albo mu krzywdę zrobił, żeby chomik się też bał i tak dalej. Także wiecie, no trochę mamy taki już, jak to powiedziawszy, zwierzyniec w domu, ale jeśli chodzi o same zwierzątka, to na pewno dają nutkę jakiegoś takiej radości, takiego czegoś, że jak się przychodzi do domu, ktoś nas wita, bo kotek nas dziennie wita, rano i nawet jak przychodzimy do domu, to też nas wita, Kacperka wita, także Kacper żegna się rano z kotkiem. Jak kotek mu buty poprzewraca, to po prostu Kacper podchodzi do tych butów i po prostu sobie poprawia znowu i dopiero schodzi na dół do busa. Także widzimy się w następnym vlogu. Jak będę mieć chwileczkę czasu, to Wam coś dalej opowiem, pokażę Wam kotka. Także do zobaczenia, do następnego. Cześć!